1983 roku miał miejsce krach rynku gier wideo. Powodem było zalanie sklepów kiepskimi produkcjami. Gwoździem do trumny było słynne E.T. na Atari 2600. Poza tym mnóstwo konkurujących ze sobą konsol. Gracz mógł wybrać spośród 16 sprzętów dostępnych na rynku i wreszcie rodzący się rynek komputerów osobistych. Na zgliszczach w tym samym roku pojawiło się Nintendo, które dzięki dobrym pomysłom w zasadzie samodzielnie podźwignęło branżę z kolan. Jednym z nich była Seal of Nintendo, specjalna pieczęć jakości Nintendo drukowana na pudełku, która miała dawać gwarancję, że kupiony tytuł jest dobry i pozbawiony wad. Dzięki temu konsola Famicom ponownie wzbudziła zaufanie i gracze znów chętnie biegli do sklepów, zaopatrując się i w nową konsolę, i w nowe tytuły. Nintendo szybko zrozumiało, że jest niemal monopolistą na rynku, wobec czego wprowadziło dość drakońskie zasady, jak na przykład to, że chcąc wydać grę na rynku amerykańskim, kartridże musiały być kupione od samego Nintendo. Dochodziły do tego spore jak na tamte czasy tantiemy ze sprzedaży, licencje i pozwolenia. Nintendo rządziło twardą ręką, nie dając nikomu taryfy ulgowej, a mogło sobie na to pozwolić, bo w ich rękach było 90% rynku. Gdzieś tam obok w 1985 roku pojawił się Master System od Segi. Konsolka radziła sobie raczej kiepsko, gier było mało i brakowało na nią dobrych tytułów, no i ogólnie mówiło się o niej, że jest to bieda wersja Nintendo. Sega nie potrafiła nawet przyciągnąć uwagi graczy pudełkami, projektując żenujące grafiki, jakich nie powstydziłby się pięciolatek. Zwycięstwo w bitwie o rynek 8-bitowy bezsprzecznie należało do Nintendo. Ale przecież wojna nadal trwała, a Sega szykowała coś, co miało zmienić branżę na zawsze. Niebiescy dość szybko zrozumieli, że z Nintendo w tej samej kategorii bitowej nie mają najmniejszych szans. Dlatego zaczęli pracować nad pierwszą konsolą w pełni 16-bitową. Początkowo nazwano ją Mega Drive, jednak z racji, że w USA nazwa była zajęta, zmieniono ją na Genesis, a pod starą nazwą trafiła do Europy. Jednakże nowy system nadal nie miał najmniejszych szans, jeśli nie poprowadzi się dobrze marketingu. Sega potrzebowała magika, człowieka myślącego nieszablonowo i nie bojącego się odważnych decyzji. Potrzebowali Toma Kalinskiego. Tom Kalinski był osobistością w tamtym czasie w branży już bardzo znaną. To on wskrzesił podupadającą markę Barbie i Hot Wheels, które do dziś czerpią z tego zyski. Stał też za stworzeniem marki Masters of Universe, czyli szalenie popularnego He-Mana, którego marka w samym 1984 roku zarobiła $1 miliard, a do takiej bajońskiej sumy He-Man dobił w 2 lata od premiery. Był to niespotykany w tamtym czasie sukces. Tom Kalinski idealnie nadawałby się do szeregów niebieskich. Sama Sega nie śmiała nawet myśleć o sukcesie przebijającym Nintendo, ale może chociaż udałoby się wyrwać niewielki kawałek tortu należącego do Japończyków. Problem był taki, że Kalinski siedział w branży zabawkarskiej i nie miał zielonego pojęcia o konsolach. Jednakże zdecydował, że podejmie się trudnego zadania i zgodził się zostać CEO Sega of America, jednak z jednym zastrzeżeniem. Centrala w Japonii nie będzie wtrącała się do jego metod i da mu wolną rękę. Szef Sega of Japan, Hayao Nakayama, zgodził się, choć jak później historia pokaże, nie tyle sam Nakayama, ale Sega of Japan nie dotrzyma danego słowa. Jednakże zanim Kalinski zasiadł w Sega of America, na stołku siedział Michael Katz. Nie był to nowicjusz w branży. Były dyrektor wykonawczy Atari miał całkiem niezłe pomysły. Chciał przede wszystkim iść w stronę ośmieszania Nintendo oraz dążył do angażowania celebrytów do promowania gier. Sega wierzyła w umiejętności Michaela i w to, że uda mu się sprzedać 1 milion Genesisów w Japonii w ciągu roku od przejęcia posady. Od daty premiery Genesisa w Japonii w 1988 roku udało się to niemal w 30%. Sprzedano 350 000 sztuk. Nie był to dramat, ale jednak trochę za mało. Wtedy zapadła decyzja, aby Katza podmienić na Kalinskiego. Ten w 1990 roku zastał Segę w dość słabym położeniu. Wymyślone przez Katza hasło Genesis does what Nintendo don't było może i chwytliwe, choć w Japonii patrzyli na pomysł dość krzywo, a patrząc na sprzedaż obu konsol, hasło było tylko pustym frazesem, nie mającym pokrycia w
czymkolwiek. Kaliński po przejęciu stołka zrobił research. Jak się okazywało, Sega miała pewną niszę do wypełnienia. Nintendo reklamowało NES-a jako konsolę prorodzinną, dla dzieciaków, z bezpiecznymi, fajnymi, kolorowymi grami, zupełnie zapominając o nastolatkach, buntownikach. Dla nich kolorowy grubasek Mario był za bardzo infantylny. Szukali bohaterów, z którymi mogliby się identyfikować, dopasowanych do ich pokolenia. Kaliński znalazł swój złoty punkt i postanowił to w pełni wykorzystać. Przygotował plan składający się z 4 głównych wytycznych. Pierwszy – obniżyć cenę Genesisa. Drugi – stworzyć zespół amerykańskich deweloperów pracujących nad grami na amerykański rynek. Było to dość ważne, bo japońska szkoła gier niekoniecznie trafiała do odbiorcy spoza kraju kwitnącej wiśni. Punkt trzeci – agresywna kampania marketingowa i czwarty – wymiana gry Altered Beast w bundlu na coś innego. Ten ostatni punkt był dość ważny. Gra nie miała dobrych opinii, a w magazynie Mega Altered Beast została 10. najgorszą produkcją na Genesisa, także wymiana jej miała jak najbardziej sens. Zanim poznamy więcej historii, warto zapoznać się z samym Genesisem. Konsola była w pełni 16-bitowa. Wcześniejszy TurboGrafx 16 również był reklamowany jako konsola 16-bitowa, ale nie było to określenie do końca prawdziwe. O ile grafika faktycznie miała 16 bitów, już sam procesor nadal był 8-bitowy. Genesis był napędzany procesorem Motorola 68000 taktowanym częstotliwością 7,6 MHz, który w tamtym czasie był dość drogi i podnosił cenę konsoli. Jednakże Sedze udało się wynegocjować lepsze warunki ceny za procesor w zamian za obietnicę dobrej sprzedaży Genesisa, a co za tym idzie, większych zamówień na procesory. Była to odważna decyzja, patrząc na to, w jakim położeniu wtedy była Sega. Kolejnym procesorem był Zilog Z80 odpowiadający za dźwięk. Genesis posiadał 64 KB pamięci RAM i 8 KB RAMu przeznaczonego na audio. Konsola uruchamiała gry na kartridżach wkładanych od góry i posiadała blokadę regionalną. Z przodu posiadała 2 wejścia na pady i wejście na słuchawki. Na górnej części obudowy znalazł się przycisk resetu oraz włącznik. Ciekawostką był dodany suwak głośności. Z tyłu konsoli znalazło się kilka gniazd. External port, który chyba nie był wykorzystany w sumie do niczego. Przełącznik kanałów pomiędzy 3 a 4, który pozwalał wybrać, na którym kanale będzie obraz z Genesisa. Wyjście audio-wideo umożliwiające podłączenie kabla Composite, ale i kabla SCART oferującego wysokiej jakości obraz i podłączenie do prądu. Konsola prezentowała się nieźle, na pewno przyciągała oko ciekawym designem. Jak wspomina Mitsushige Shiraiwa, szef zespołu designerskiego, chcieli, aby design konsoli przypominał sprzęt audiofilski i zarazem był bardziej dorosły, co będzie miało spore znaczenie w przyszłości. Genesis rzucał się w oczy sporym napisem 16 bit, który krzyczał, że oto jest konsola nowej generacji. Do konsoli dołączony był pad z krzyżakiem, przyciskiem start i 3 przyciskami funkcyjnymi. Wersje na rynek japoński, amerykański i europejski różniły się nieznacznie kolorami. W późniejszym czasie konsola doczeka się rewizji i rozmiar konsoli zmniejszy się niemal dwukrotnie. Piętą achillesową Genesisa od samego początku była paleta barw. Naraz na ekranie konsola mogła wyświetlić tylko 61 kolorów z palety 512 dostępnych barw, co w przyszłości będzie się niestety mściło. Mega Drive prezentował się naprawdę nieźle. Pozostało tylko przekonać ludzi do porzucenia szalenie popularnego NES-a i przesiadkę na konsolę Segi. A nie chodziło tylko o marketing, ale i o przekonanie sklepów, aby w miejsce sprzedającego się jak ciepłe bułeczki Nintendo wstawić niepewne przyszłości pudełko Segi. Kaliński spotkał się z właścicielem Walmartu, który nie chciał nawet o tym słyszeć. Sprytny Tom wykupił nie tylko billboardy w mieście, ale i budynek stojący niemal naprzeciw głównej siedziby Walmartu i zmienił miasto Bentonville w Segaville, co po kilku latach przyniesie upragniony skutek. Gdy dzieciaki tłumnie ruszą do sklepów Walmart, nie znajdując tam upragnionego Genesisa, w konsekwencji czego Walmart wreszcie otworzy swe drzwi dla Segi. Jak wspomniałem na początku, Nintendo rządziło twardą ręką, nie dopuszczając nikogo z zewnątrz do produkcji kartridży, przez co Nintendo miało z tego dodatkowy zarobek. Sega nie chciała popełnić tego błędu i dość szybko się to zemściło. Trip Hawkins, CEO EA, rozłożył Genesisa na części pierwsze, używając czystego pokoju, nazywanego również chińskim murem. Był to tak zwany reverse engineering, który pozwalał zrozumieć, jak działa konsola i pozwalał produkować własny soft i własne kartridże
na tę konsolę. Kaliński szybko doszedł do wniosku, że EA zacznie produkować własne gry na własnych kartridżach, co było dość sporym problemem dla Segi. Wszak za EA mogli pójść inni. Jednakże nie mogli sobie pozwolić na stratę takiej firmy jak EA, która produkowała znakomite gry sportowe, w które gracze wręcz się zagrywali. Sytuacja, w której znalazło się EA i Sega, mogło doprowadzić też do długotrwałej batalii w sądzie pomiędzy oboma firmami, w konsekwencji której pewnie obie by w końcu zbankrutowały. Kaliński zaproponował Tripowi umowę. EA będzie produkowało własne kartridże, ale zamiast $10 zapłaci za nie 4 i będzie mogło wydawać 16 gier rocznie autoryzowanych przez Segę. Ale Kaliński miał jeszcze jeden ważny warunek. Wydadzą na Genesisa John Madden Football. Z punktu widzenia Europejczyka była to mało istotna prośba. Jednakże w Ameryce Madden i futbol amerykański były wręcz kultem. Ta jedna gra mogła podciągnąć sprzedaż Genesisów o kilkaset tysięcy sztuk, więc była to gra warta świeczki. Trip przystał na propozycję Kalińskiego pod warunkiem, że Sega dodatkowo zapłaci jej tantiemy ze sprzedaży gry. Jeśli spojrzymy na gry EA, zauważymy, że różnią się one wyglądem od standardowych kartów. Było to oczywiście konsekwencją umowy pomiędzy Kalińskim a Tripem Hawkinsem. Kolejnym problemem Genesisa było to, że była to konsola trochę bezpłciowa. Nintendo miała wąsatego hydraulika, maskotkę, która była jednoznacznie kojarzona z konsolą i każda kolejna gra z Mariem zapewniała gigantyczny boost sprzedażowy. Sega też chciała mieć taką postać, tylko kogo? W tamtym czasie Sega of Japan pracowała nad grą roboczo nazwaną Mr. Needlemouse. Było to wściekły jeż z wielkimi zębiskami i kolcami, ale gra oferowała coś, czego żadna konsola do tej pory nie pokazywała. Niesamowita dynamika i szybkość rozgrywki. Mr. Needlemouse przebiegał przez planszę z prędkością dźwięku, a wszystko podczas rewelacyjnego, płynnego scrollingu ekranu. Tom Kaliński wiedział, że mają potencjalny hit, ale wymagał on jeszcze oszlifowania. Postać Needlemouse'a była niegrzeczna, to na pewno, ale chyba aż do przesady. Sega potrzebowała luzaka, buntownika, spokogościa, z którym będą mogli identyfikować się nastoletni gracze. Wraz z dwójką współpracowników Kaliński mozolnie zaczął dostosowywać jeża do wizerunku, w jaki celowała Sega of America, aż wreszcie dobrnęli do znanego dzisiaj wyglądu niebieskiego, sympatycznego jeża w czerwonych tenisówkach. Wszystko szło w dobrym kierunku, ale Sega of Japan nie podobał się ten pomysł. Chcieli wrócić do oryginalnego wizerunku. Kalińskiemu udało się przekonać Japończyków, powołując się na obietnicę dania mu wolnej ręki i w sumie to dzięki Tomowi Sonic pozostał postacią, jaką znamy. Jednakże lekko zmodyfikowana japońska wersja Sonika przez serię przewinie się jeszcze pod postacią Shadow Sonika kilka lat później. Sega miała ikonę, miała grę, której dynamika była niespotykana i miała 16-bitowy sprzęt, który zostawiał konkurencję daleko w tyle. Pozostało tylko zaszczepić te elementy. Idea reklam była prosta: dotrzeć do nastolatków. Zespół Kalińskiego w pewien sposób poszedł za myślą zeszłego hasła Nintendo, po prostu pokazując Nintendo jako konsolę dla dzieci z powolnymi grami, przeciwstawiając powolną rozgrywkę wąsatym Mario super szybką rozgrywką Sonika. Spoty były na swój czas dziwne, zupełnie inne niż robiło Nintendo. Bardziej przypominały klipy MTV z szybkimi cięciami czy dziwacznymi ujęciami, ale to się sprawdzało. Sega nabierała rozpędu, a konsola stawała się przedmiotem marzeń niejednego nastolatka. Co ciekawe, zaczepna taktyka Segi nie spotkała się z żadnym ruchem ze strony Nintendo. Coraz bardziej pewny siebie Tom Kaliński podkręcał śrubę coraz bardziej, jednak Nintendo pozostawało niewzruszone. Gdy w końcu zrozumieją swój błąd, będzie już niestety za późno. Tom Kaliński, podobnie jak Michael Katz, również rozumiał, że dla nastolatków ważni są idole, więc gry sportowe najczęściej były sygnowane nazwiskami znanych gwiazd sportowych. John Madden Football, Joe Montana Football, Pete Sampras Tennis, Jordan vs. Bird i tak dalej. W sumie było tego ponad 170 pozycji, więc gracze lubujący się w grach sportowych mieli w czym wybierać. A czy był ktoś bardziej wtedy znany niż Michael Jackson? Sega i jego namówiła do stworzenia gry Moonwalker, w której wcielaliśmy się w króla popu. W późniejszym okresie nawiązano współpracę z Disneyem, tworząc całą gamę gier z popularnymi postaciami. Część z nich pojawiła się również na Nintendo, ale były to często zupełnie inne tytuły, np. Aladdin. Technologia pozwalała przenosić animacje prosto ze stołów animatorów Disneya na konsolę. To dzięki temu Genesisowy Aladdin wyglądał tak dobrze. Późniejsze porty na Amigę i PC były bazowane właśnie na wersji Segi. Nastolatki również uwielbiały komiksy,
komiksy Marvela i DC. Sega i tej okazji nie omieszkała pominąć. Na Genesisa pojawi się ogromna gama gier z popularnymi postaciami z komiksów. Niebiescy mocno weszli w temat nastolatków. Wiele gier było specjalnie dostosowywanych do tego właśnie wieku odbiorców. Na przykład bohater Castlevanii to nie jakiś starodawny wojownik jak było wcześniej, ale typ z długimi włosami w dżinsach i skórzanej kurtce. Tymczasem w 1990 roku sprzedano 1 milion Genesisów. Jednakże Nintendo w końcu obudziło się do życia. Kaliński jednak nie zwalniał tempa, miał sporo dobrych pomysłów. Uruchomił projekt Sega World Tour, gdzie w największych miastach pojawiała się Sega i pozwalała pograć graczom na nowej konsoli. Skorzystali też z pomysłu Pepsi, czyli wyzwania smaku, gdzie dawali dzieciakom możliwość porównania obu konsol i zdecydowania, która była lepsza. Nie jest tajemnicą, że Genesis wygrywał, a wyniki były imponujące. 88% graczy wybrało Sonika zamiast Mario, a test przeprowadzono na 26 000 dzieciaków w wieku 18-14 lat. Robiło to wrażenie. Wraz z premierą pierwszego Sonika Sega podjęła decyzję, aby do pudła z konsolą pakować tą właśnie grę. Było to mistrzowskim zagraniem. Sonic był system sellerem, wielu graczy chciało kupić Genesisa właśnie dla tej jednej gry, a tutaj dostawali wszystko w bundlu. Co ciekawe, w Europie z jakiegoś powodu w pudle wciąż znajdował się Altered Beast. Cóż. Japończycy z Nintendo nie chcieli tak łatwo oddać 16-bitowego poletka, więc przygotowali własny system nazwany Super Nintendo Entertainment System, w skrócie SNES, który w zasadzie w większości aspektów przebijał Genesisa poza jednym. Wciąż nie dorównywał tempem rozgrywki, jakie oferowała Sega. Tom Kaliński wiedział, że w końcu będzie musiało dojść do pojedynku pomiędzy Genesisem a nową konsolą Nintendo. Obniżył więc cenę Genesisa ze $189 do $149 i było to wyjątkowo dobrym posunięciem, gdy weźmie się pod uwagę, że SNES wystartował z ceną $199. Obniżka przyniosła efekty. Na jednego sprzedanego SNESa Sega sprzedawała 2 Genesisy. W 1991 roku sprzedano 3 miliony konsol. Nic dziwnego, że i Nintendo w końcu musiało obniżyć cenę. Zjechali do $149, wyrównując się z Genesisem, na co Sega odpowiedziała obniżką ceny Genesisa do $129 i 99 centów za zestaw konsola plus Sonic. Na targach CS ponownie obniżono cenę konsoli do $99. Tutaj warto pamiętać, że w tamtym czasie 8-bitowy NES był nadal sprzedawany w cenie $79 za sztukę. W 1992 roku premierę miał koń pociągowy Segi, Sonic the Hedgehog 2 i tutaj Tom Kaliński ponownie zrobił coś, czego nikt przed nim nie dokonał, ogłaszając Sonic Tuesday. Była to pierwsza w historii globalna premiera gry. Sonic Tuesday miał świętować cały świat. Nic dziwnego, że druga część ponaddźwiękowego jeża została najlepiej sprzedającą się grą tego roku. Oczywiście pomogło to też konsoli, która sprzedała się w 7,5 milionach egzemplarzy. Jednakże nic nie mogło przysłonić tego, że Nintendo było mocniejszą konsolą niż Genesis. Tom Kaliński i na to znalazł sposób. Chwytliwe hasło Blast Processing, które nawiązywało do prędkości rozgrywki, tutaj chodziło głównie o Sonika, zadziałało. Co bardziej dociekliwiej próbowali rozgryźć, czym był Blast Processing, a był niczym więcej niż chwytliwym hasłem. Cóż z tego, że Nintendo miało więcej kolorów i lepszy dźwięk. Genesis miał Blast Processing, czymkolwiek to było. Hasło odniosło skutek, na tyle było to sporym ciosem dla Nintendo, że ci wykupili dwustronną reklamę w magazynie o grach, wyjaśniając, że to lipa. Ale było już za późno. Ciekawe, że w tym samym magazynie stronę wcześniej pojawił się artykuł zapowiadający i Sega X32 i Saturna, jak i pierwsze wzmianki o PlayStation. Tak czy tak, Genesis była tą szybszą i bardziej responsywną konsolą dla nastolatków z blast processingiem, a SNES pozostał konsolą z kolorowymi gierkami dla dzieciaczków. Rok 1993 przyniósł sporą liczbę sprzedanych Genesisów, 5,9 miliona. Tyle konsol znalazło nowy dom. W tymże roku Sega przedstawiła rewizję konsoli nazwaną Mega Drive 2. Była bardziej kompaktowa i wyglądała jeszcze lepiej. Jednakże 1993 rok to też początek wpadek Segi. Stworzono Sega CD, o którym powstanie osobny materiał. W 1994 roku Tom Kaliński przeforsował i uruchomił kolejny
kolejny nowatorski pomysł – Sega Channel. Była to usługa, która umożliwiała pobieranie gier przez telewizję kablową. Było to całkiem dużym sukcesem, a usługa przetrwała aż do 1998 roku. Był to taki prapradziad internetu, czy może bardziej BBS-ów. Rotacja gier w bibliotece była spora i można było zagrać wiele tytułów na grubo przed premierą. Również w 1994 roku wypuszczono Sega 32X, które okazało się niestety ogromną wpadką i początkiem końca tłustych lat Segi. O 32X powstanie również osobny materiał. Choć Nintendo siedziało w miarę cicho robiąc swoje, przygotowywali coś, czym pozamiatają branżę gier wideo. Niepozorna gra o gorylu biegnącym przez dżunglę. Gra tytułem nawiązywała do hitu Nintendo sprzed lat. Gry, w której pierwszy raz pojawił się Mario. Donkey Kong Country pozamiatała piękną, prerenderowaną grafiką. Była czymś, czego gracze nigdy nie widzieli. Ta jedna gra sprawiła, że Sega z posiadania 55% rynku growego skurczyła się do 35%. Dodatkowym ciosem była niezadowalająca sprzedaż Sonic & Knuckles, która była czwartą odsłoną serii. Sega próbowała pójść w stronę obraną przez Nintendo. Pojawiło się Toy Story, również oparte na prerenderowanej grafice, ale nieszczęsne kolory zrobiły z gry papkę. Ta sama gra na SNESie wyglądała o niebo lepiej. A jak radził sobie Genesis poza Ameryką? W Europie mocno średnio. Europa stała komputerami osobistymi, a konsole były wtedy drugorzędne. Głównie sprzedaż szła w Wielkiej Brytanii i Niemczech. W krajach postkomunistycznych funkcjonowała szara strefa. Konsole sprowadzano z Japonii, a z czasem zaczęto produkować tańsze zamienniki w podobie do Pegasusa. Koniec końców w Europie obchnięto w sumie 9 milionów konsol przez cały okres życia Mega Drive'a. Genesis doczekał się też kilku ciekawych dodatków. Obok Sega CD i 32X, które są w zasadzie oczywistościami. Sega była świadoma, że jednak istnieje jakaś baza posiadaczy Master System i po przesiadce na Genesisa wielu nie będzie chciało się pozbywać swojej biblioteki gier. Wypuściło więc Power Base Converter, który umożliwiał granie na Genesisie w gry z poprzedniej generacji. Będzie to dość ważnym aspektem przy kupnie konsoli. Nintendo ze swoim SNES-em nie będzie kompatybilne z NES-em, co było dość dziwnym zagraniem ze strony czerwonych, wszak NES-a posiadały miliony i naturalnym zabiegiem byłaby przesiadka na system 16-bitowy z biblioteką gier. A tak się nie stało. Poza tym Genesis miał całą masę padów, przeróżnych arcade sticków, volantów do różnorakich gier, wśród których wyróżniały się charakter sticky, czyli joysticki, które zamiast rączki miały jakiegoś bohatera, Barta Simpsona, Batmana czy Terminatora. Fajne, ale musiało być to mega niewygodne. Nie zabrakło oczywiście pistoletu świetlnego, modemu dostępnego jedynie w Japonii noszącego nazwę Meganet, była specjalna obręcz aktywator, którą kładło się na ziemi, a która miała sczytywać ruchy gracza, co jak się domyślacie, działało tak sobie. Wypuszczono specjalny plecak, interaktor, który zakładałeś na garba i który po otrzymaniu kopa w grze miał ci obijać nery. Dodatkowo wyposażony był w głośniki stereo. Ustrojstwo można było kupić swojego czasu również w Polsce, bo działało też z PlayStation. Pojawił się keyboard Magic Piano, na którym można było uczyć się grać na klawiszach, choć premierowa cena prawie $500 odstraszała potencjalnych muzyków. Bardzo rzadkim i dziwacznym pomysłem Segi było wypuszczenie specjalnego krzesła Sega Action Chair, które miało wbudowane 2 kontrolery i potrafiło się wychylać w różne strony podczas naciskania krzyżaka. No i wreszcie wisienka na torcie, Stuntmaster, który był hełmem wirtualnej rzeczywistości. Ciężkie, niewygodne barachło, które miało dziwny patyk i pozwalało oprzeć ciężki hełmofon na ramieniu. Sega lekką ręką dawała licencję na tworzenie dziwacznych pomysłów, jednak ich funkcjonalność to już zupełnie inna bajka. Powoli, acz nieubłaganie nadciągały nowe czasy. Tom Kaliński był świadom niebezpieczeństwa ze strony nowego gracza, Sony, i nawet próbował przeforsować pomysł stworzenia konsoli na spółkę z nimi. Nic z tego niestety nie wynikło. Sony zostało w nieciekawy sposób potraktowane przez Nintendo, więc nie chcieli też wiązać się z Segą. Choć Tom Kaliński bardzo o to zabiegał, a i ówczesny CEO Sony America, Olaf Olafsson, zdawał się przychylać do tego pomysłu. Jednak Japończycy powiedzieli stanowcze nie. Podczas Bitwy Wielkich Sony na boku rosło w siłę, zbierając deweloperów, przygotowując graczy na nadejście zupełnie nowej ery gier wideo. 3, 2, 1, go!
Genesis potrzebował następcy, aby podtrzymać prym Segi. Nie mógł to być półśrodek w postaci 32X, ale pełnoprawna konsola. I tutaj nastąpił problem. Sega nie potrafiła spojrzeć w przyszłość, a ta należała do gier 3D, co doskonale rozumiało Sony. Sega chciała wciąż tworzyć gry jak do tej pory, ale zmieniała się też mentalność graczy. Tytuły na krótkie sesyjki znane z automatów odchodziły do lamusa. Gracze chcieli rozbudowanych historii, gier na długie godziny z ciekawym światem, a Sega tego niestety nie potrafiła dowieść, ale to już zupełnie inna historia. Historia Segi Genesis to historia Toma Kalińskiego, jego determinacji, pomysłowości i przekuwania porażek w sukces, wreszcie ciągłej walki nie tylko z Nintendo, ale i z Sega of Japan, która pomimo zapewnień starała się z całych sił rzucać mu kłody pod nogi. Pomimo, że pomysły Kalińskiego przynosiły skutek i konsola w Stanach sprzedawała się jak ciepłe bułeczki, a w Japonii mocno średnio. Niestety to Sega of Japan ponosiła odpowiedzialność za kolejne kiepskie pomysły, które w konsekwencji zaprzepaszczą starania Kalińskiego i kilka lat później pogrzebią Segę. Wraz z odejściem Toma Sega zaliczała niemal porażkę za porażką, aż wreszcie wycofała się z rynku konsol na zawsze. Aby zrozumieć, jaką pracę wykonał Tom Kaliński, wystarczy sobie uświadomić, że gdy wchodził na stołek CEO Sega of America, roczny budżet na marketing wynosił $5 milionów. Niemal 5 lat później budżet wynosił już $100 milionów. Tom Kaliński nie zawiódł, okazał się doskonałym strategiem. W sumie sprzedał Genesisa ponad 30 milionom graczy i oglądając o nim programy czy czytając książki, nie można się wyzbyć wrażenia, że Kaliński był całym sercem z Genesisem, a Genesis w sumie był Kalińskim. Zrobił dokładnie to, co lata wcześniej z Barbie i Hot Wheels. I gdyby nie twardogłowi Japończycy z Sega of Japan, dzisiejsza branża gier mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. Genesis do dziś pozostaje fajną konsolą dla wszystkich retro graczy. Potężna biblioteka ekskluzywnych tytułów tylko zachęca do wciągnięcia się w świat Toma Kalińskiego. Warto pamiętać, że Sega w odróżnieniu od Nintendo nie bała się kontrowersji. Słynny Mortal Kombat pojawił się w wersji nieocenzurowanej. Na Nintendo krew zamieniono na pot. Krwawy Mortal z Genesisa będzie jednym z powodów powstania ESRB. Obok Mortala pojawiły się dwie części brutalnego Splatterhouse, unikalny Comic Zone, który idealnie trafiał w gusta nastolatków, a do tego była to piekielnie dobra i trudna bijatyka, osadzona dosłownie w kadrach komiksu. Wspomniana spora biblioteka gier od Disneya, Marvela i DC. Do tego cała gama beat'em upów, platformerów i wiele innych. Gry na Mega Drive tudzież Genesisa to dziś dobra inwestycja. Nierzadko pojedynczy tytuł może kosztować tyle co PlayStation 5 czy jakiś lepszy RTX. No i tutaj ciekawostką jest to, że głównie wysokie ceny mają gry w wersji PAL. Wystarczy porównać na przykład gry od Marvela, gdzie stosunek cenowy jest czasami 20:1. Niestety też trzeba tutaj wspomnieć o rynku zalanym przez chińskie podróbki, które całe szczęście dość łatwo zidentyfikować, chociażby po naklejkach czy śrubach łączących obudowę. Co ciekawe, Genesis doczekał się też gier w edycji kolekcjonerskiej, na przykład Spider-Man Maximum Carnage. Sprzedawane było w zestawie z grubym komiksem zawierającym całą sagę Maximum Carnage, wydaną również w Polsce, i zestaw przypinek. Dziś ta edycja kosztuje bajońskie sumy, choć nawet gra w zwykłej edycji na czerwonym kartridżu to wydatek, na który niewielu może sobie pozwolić. Warto wspomnieć, że obok Sonika powstała cała masa bohaterów podobnych do Jeża, ale te nie odniosły aż tak spektakularnego sukcesu. Jednakże Vectorman, który był odpowiedzią na Donkey Kong Country, Dynamite Headdy, Rocket Knight Adventures, Ristar, Toe Jam and Earl to piekielnie dobre platformery, którym zabrakło trochę szczęścia. Dziś Mega Drive to retro konsolka, na której można od czasu do czasu w coś ciekawego pograć. Wojnę Nintendo i Segi czy wcześniejszy krach rynku gier Polska nie odczuła zupełnie. Żyliśmy w dobie piractwa, śmigając na Commodorkach i Atari, a potem na Pegasusach. O wojnach Nintendo i Segi mało kto wiedział i mało kogo to obchodziło. Pół biedy, że dziś możemy sobie kupić konsolkę Segi za niewielkie pieniądze, jednak gry to już zupełnie inny rząd cenowy. Mega Drive w Polsce był w bardzo nielicznych domach. Brak polskiej dystrybucji skutecznie blokował dostęp do konsol Segi, ale otwierał drogę przeróżnej maści klonom. Jednakże do dziś Genesis i towarzyszący mu na każdym kroku Tom Kaliński pozostanie wzorem nieszablonowego myślenia i przykładem, że każdy monopol można w końcu złamać. Wystarczy mieć tylko odpowiednich ludzi na odpowiednim miejscu.